Zagraniczna scena maperska jest dla większości z nas kompletną zagadką, oddzielona od nas barierą językową i kulturową. Ale mimo tej niewiedzy, część z nas i tak uważa, że jest tam zwyczajnie lepiej i spokojniej. A co jeśli powiem, że w styczniu za granicą wybuchła pokaźna maperska drama, która rozlała się na całą społeczność jak dawne dramy maperskie u nas. Głównie wokół dwóch obozów, z którymi chcę was pobieżnie dzisiaj zapoznać, streścić, jak i poznać waszą opinię. Co prawda nie chodzi tutaj o typową maperską scenę, a raczej twórców art history, ale jednak jest to poniekąd powiązany content. Lecz uwaga, tak jak mówię, jest to tylko streszczenie całej dramy, nie opisuję jej szczegółowo, a moim celem jest w dużej mierze pokazanie, że i za maperską granicą poważne dramy się zdarzają. Zaczynając od początku, wojna toczy się głównie, tak jak powiedziałem, wokół dwóch obozów. Obozu twórców świata mocniej fikcyjnego i tego bardziej realistycznego. Gdzie z moich informacji wynika, że to ci drudzy dramę zapoczątkowali. Fredda, bo tak się nazywa ten zagraniczny twórca, ponad rok temu stworzył film opowiadający o tym, jaka to jego zdaniem twórczość alternatywnej historii jest niebezpieczna, gdy zaczną ją tworzyć nieodpowiednie osoby. I jak wiele propagandy może w takowych filmach się znaleźć. Mimo że jego materiał ma zatrważające 200 000 wyświetleń, tak echo widocznie jest dopiero teraz. I oto dochodzimy do 7 stycznia nowego roku 2024, kiedy to Josh swoim filmem rozpoczyna całe przedstawienie. Chwilę później na YouTubie zaczynają się pojawiać następne filmy kolejnych to twórców, których łączne wyświetlenia dziś możemy liczyć w setkach tysięcy, co tylko pokazuje wielkość owej dramy. I jednak materiał Josha, mocno krytykujący i zniżający do dna twórców alternatywnych, nie spodobał się odbiorcom, co możemy jasno zobaczyć po ocenie jego materiału. Howdy folks, so I just wanted to make a quick video about something that I saw recently. I'm sure you're all familiar with the YouTuber Possible History, a Dutch alternate historian who's seen abnormal levels of growth as of late. But what I wanted to talk about was something that I saw not too... Coraz to kolejni twórcy zaczęli przyłączać się do afery, broniąc argumentów Josha, bądź je odbijając. Kiedy piszę ten scenariusz, mamy końcówkę stycznia, a drama wydaje się wciąż nie ucichać. Skupiając się głównie na najbardziej wpływowych osobach w dramie, streszczę pokrótce ich wypowiedzi i stanowiska. Zacznijmy od Josha, do którego nie muszę wiele odpowiadać. Josh uważa tworzenie alternatywnych historii za coś niebezpiecznego, jak i za coś, co powinno być brane zdecydowanie poważniej niż jest obecnie. Jest przeciwnikiem stawianiu rozrywki ponad historyczną dokładność, jak i ogólnie tworzenia z historii poniekąd zabawy. Uderza on nie tylko w alternatywną historię, ale głównie skupia się na kontencie Possible History i tego, jakim według niego śmieciowym kontentem jest jego twórczość. Ale czy na pewno chodzi głównie o obronę historycznych wartości? Jak się okazuje, zapalnikiem afery było obrażenie mapy Josha przez Possible History. Co jak wynika z moich informacji, Josh wziął za bardzo do siebie. To jak? Tylko w polskim mapping community dramy potrafią brać się znikąd? But after his friends try to take a crack at it, and Possible History eventually gives context for the map, he says this. This map comes from the esteemed alternate history channel Manchurzi, and it's from a scenario where Austria doesn't get Anschluss. This obviously results in southern Germany breaking away, all of Catholic Europe uniting in an alliance. Ten fragment filmu jest urywkiem prowadzonego przez Possible History streama, który był prowadzony wraz z kilkoma innymi twórcami, którym także się oberwało, lecz nie aż tak jak Possible History, którego twórczość w pewnym momencie Josh porównuje do McDonalda, jako może i dobry content, lecz zły i niezdrowy. Some channels are like McDonald's. What they provide isn't healthy, but it's cheap, easy to produce, and it's popular. Po drugiej stronie znajduje się Tomat Videntis, gość, który stworzył film z odpowiedzią już następnego dnia, czyli 8 stycznia.
Staje po stronie obronnej alternatywnego świata, przekazując im fikcyjne scenariusze nie powinny być krytykowane, a z pewnością nie aż tak. I to nawet te tak mocno odklejone, w których występują chociażby zombie. Próbuje przekonać, że każda społeczność ma swoich fanów, gdzie inni bardziej lubią społeczność a drudzy B. I na wszystko powinno znaleźć się miejsce. Videntis wzywa także do zaprzestania prowadzenia konfliktów, a do budowania zjednoczonej, powiązanej społeczności. Argumentuje w swoim filmie, dlaczego alternatywne scenariusze złe nie są, jednocześnie ciesząc się dużym poparciem wśród komentujących, a jego film zdobywa spory rozgłos. Po stronie Videntisa stanęła także dwójka znajomych. Rewriting History, przepraszam jeżeli źle nick wymawiam, który stawia ciekawe scenariusze nad tymi realistycznymi, oraz Possible History, który jest głównym celem Josha. I mimo, że Videntis, Possible History, jak i Rewriting History proszą o zaprzestanie dramy i otwarcie deklarują, że nie chcą walczyć, to druga strona nie zamierza się poddać. Wrzuciła drugi film, w którym opisuje kryzys alternatywnej historii. Dlatego mimo swojego pacyfizmu, Possible History, Rewriting History, jak i Videntis są główną opozycją dla bloku Josha. Wygląda na to, że w najbliższym czasie napięcie za granicą nie odpadnie, ale jestem ciekawy waszej opinii na temat tej afery, która trafiła już nawet do nas, Polaków, ale głównie tych mocniej zagłębionych w społeczności. Co prawda, głównie drama kręci się na linii Josh Possible History, gdzie Josh także scenariusze alternatywne tworzy, lecz jego zdaniem bardziej sensowne i realistyczne. Ale co byście bardziej popierali? Scenariusze alternatywne faktycznie są takie złe? Alternatywne, fikcyjne, mocno odklejone? Czy może raczej nie ma w nich nic nieodpowiedniego? Cała drama, jak zazwyczaj bywa, napędza ludzi, hejt i nienawiść, co cała czwórka twórców z pewnością już odczuła. Na koniec chcę zaznaczyć, że cały ten film nie powstałby, gdyby nie pomoc jednego z was, Aigoka. Wielkie podziękowania za pomoc w zdobywaniu informacji o tego materiału, jak i pisania scenariusza. Samemu byłoby to dla mnie bardzo ciężkie. Dziękuję za uwagę, do następnych materiałów. Cześć.